Cześć! Pewnie jesteś jedną z tych osób, która właśnie buduje swój wymarzony dom, albo co dopiero kupiła mieszkanie i szuka sprytnych inspiracji, jak je ciekawie urządzić. Koniecznie zostań z nami, ponieważ dzisiaj podpowiemy Ci, jak nie tracić swojego cennego czasu i nie marnotrawić ciężko zarobionej kasy. Mamy dla Ciebie garść ciekawych podpowiedzi, jak uniknąć rozczarowania. Zapraszamy! Jesteś gotowy? To zabieramy Cię do Siemianowic Śląskich. Zobacz, co zastaliśmy na miejscu. No i właśnie teraz widzisz wnętrze domu w stanie deweloperskim, które będziemy projektować. Znajdujemy się w wiatrołapie. Po lewej stronie widzisz drzwi do garażu, a na wprost korytarz prowadzący do pozostałych wnętrz. W jego prawej części usytuowane są schody prowadzące na dwie pozostałe kondygnacje domu. Dzisiaj się nimi nie będziemy zajmować. Idziemy dalej, przechodząc do serca domu, czyli do salonu połączonego z kuchnią i miejscem na jadalnię. Jak widzisz, część przeznaczona na kuchnię jest zaplanowana po lewej stronie od wejścia, a strefa salonu to duża, otwarta przestrzeń, którą można ciekawie zaaranżować. Więc zabierajmy się do roboty. I teraz pierwsza zasadnicza i w sumie bardzo ważna rada. Kiedy decydujesz się na kupno mieszkania albo budowę domu, przed Tobą duży wydatek. Nie wiem, 200, 500, 800 tysięcy złotych, które będziesz musiał wydać. Nigdy nie urządzaj, nie dekoruj tego wnętrza bez planu i pomysłu, ponieważ efekt końcowy może być nawet tragiczny w skutkach. A najgorzej, jak cała inwestycja jest finansowana z kredytu. Wtedy tak naprawdę nie ma zmiłuj się i miesiąc w miesiąc będzie trzeba płacić ratę. Gorzej, jeżeli nie będziesz zadowolony z tego, jak wydałeś te swoje pieniądze, bo w konsekwencji zostanie tylko i wyłącznie rozczarowanie, a tego nie chcemy. I mamy nadzieję, że te kilka zdań zainspiruje Cię do pozytywnego działania, a teraz zobacz właśnie, jak tego nie robić. To, co właśnie teraz widzicie, to aranżacja wykonana bez konkretnego planu i bez pomysłu. Elementy, które zazwyczaj sobie kupujemy bez wcześniejszego przemyślenia całości aranżacji, są często wybierane pod wpływem okazji, rabatów i promocji, co w konsekwencji okazuje się jedną wielką zbieraniną niepasujących do siebie elementów. Jesteśmy przekonani, że większości z Was aż taki dramat nie grozi. Jednak dobrze też wiemy, że bardzo często zdarza się, że nie jesteśmy do końca zadowoleni ze swoich wyborów zakupowych. Dlatego dzisiaj zabieramy Twój cenny czas, żeby pokazać Ci, jak uniknąć błędnych decyzji. Przekonaj się. I tu taka ciekawostka. Pamiętaj, że poczucie estetyki aranżacji wnętrz kreujemy w naszych głowach tak naprawdę na płaszczyźnie świadomej i podświadomej. Część świadoma to jest ta, którą widzimy bezpośrednio i ją na bieżąco analizujemy. Czyli na przykład fizyczne kształty, geometria poszczególnych mebli, wielkość na przykład przejść komunikacyjnych, rodzaje materiałów, które dotykamy oraz szereg dodatków dekoracyjnych w postaci na przykład lamp, roślin i obrazów. A podświadoma część to są wszystkie te kwestie, które nie są przez nasz umysł rejestrowane w sposób bezpośredni, ale naturalnie wpływają na poczucie tego, jak czujemy się we wnętrzu. Są to odpowiednio dobrana proporcja, harmonijna tonacja kolorystyczna, jak i również prawidłowa temperatura barwy oświetlenia. Na tą chwilę wystarczy teorii. Zobacz, jak to wygląda w praktyce.
Dzięki zastosowaniu na podłodze 2 kolorów posadzki i ułożeniu ich w odpowiednim miejscu wydzieliliśmy poszczególne strefy. Jak widzisz, pojawiające się pasy tworzą wyraźne granice pomiędzy strefą kuchni, jadalni oraz salonu. Dodatkowo stworzyliśmy pełną obwolutę płytek w wybarwieniu ciemniejszym, pojawiającą się na brzegach pomieszczenia. Sugeruje to, w jakiej części znajdzie się centrum, w tym przypadku salonu, w którym będzie odbywało się główne życie całej rodziny. Jak widzisz, nie ma tutaj bezpośrednich barier wytwarzanych przez meble, ścianki czy inne przegrody. Jedynie kolorystyka wytwarza w naszej podświadomości takie uczucie. Większość z nas nie zastanawia się nad tym, dlaczego nam się coś podoba. Po prostu patrzymy na daną rzecz, osobę, krajobraz i stwierdzamy, że coś jest albo ładne, albo nie jest ładne, no chyba że zajmuje się tym zawodowo. I tutaj kolejna tajemnica tkwi w proporcji. To, co widzicie właśnie na ekranie, to jest spirala Fibonacciego. Jest to niezwykły twór geometryczny, który bardzo często pojawia się w środowisku naturalnym. Można zauważyć go na przykład w budowie muszli, w architekturze, w budowie ludzkiej twarzy, nawet w układzie ciała zwierząt. Obiekty zbudowane na tej podstawie mocniej przykuwają oko. Uważamy je mimowolnie za harmonijne, piękne. Efekt ten jest wywołany przez odpowiednie proporcje, tak jak Rafał przed chwilą mówił. Czyli na przykład stosunek wysokości do szerokości lub stosunek krótszego i dłuższego boku prostokąta. Mamy wtedy do czynienia z tak zwanym złotym podziałem lub inaczej mówiąc boską proporcją. Nie będziemy Cię jednak zanudzać, ponieważ w internecie możesz znaleźć wiele stron poświęconych temu tematowi. Chcemy tylko powiedzieć, że to jest podstawowy czynnik, który bierzemy pod uwagę, projektując estetykę wnętrza. Należy oczywiście pamiętać, że proces projektowy jest bardziej złożony, bo oprócz tego, że wnętrze ma nam się podobać, to przede wszystkim ma być funkcjonalne, ergonomiczne i wygodne. Dopiero wszystkie te elementy razem składają się na końcowe zadowolenie z realizacji. I tym również kierowaliśmy się podczas realizacji tego projektu, który za chwileczkę zobaczysz. Zapraszamy!
Rafał oprowadzi Cię po zaprojektowanych przez nas wnętrzach, a ja krótko opowiem, jakie zadania postawili przed nami właściciele domu. Dokładnie, ja już mam przygotowane specjalne gogle do wirtualnej rzeczywistości, które dosłownie przeniosą mnie do centrum projektu. No to zakładaj. Zaczynamy od kuchni i od sprzętów, które miały się tutaj znaleźć. I kolejno zmywarka 60 cm, standardowa wielkość, z panelem zakrytym, niewidoczna. Piekarnik i mikrofalówka w wysokiej zabudowie. Okap z funkcją wyciągu. Ważne tutaj dla inwestorów było jego efektywność, więc wybraliśmy odpowiednie rozwiązanie. Płyta indukcyjna powiększona do 80 cm, zlew duży, dwukomorowy, lodówka też większa niż standardowa. Więc wszystkie sprzęty miały być większe niż standardowe. Miała się znaleźć również szafka szybkiego dostępu. Tutaj chodziło o to, żeby robot kuchenny mógł być już złożony i przygotowany do użytku, ale jednak schowany, tak żeby nie stał cały czas na blacie. I co my tutaj jeszcze mamy? Duży blat. Dużo miejsca na blacie było bardzo ważne dla inwestorów, dlatego zastosowaliśmy powiększoną wyspę, która łatwo może nam służyć zarówno do gotowania, odłożenia garnka, jak i przygotowania potraw. Przechodzimy dalej, mamy jadalnię i w jadalni stół zazwyczaj na 4-6 osób na co dzień, ale miałoby być to rozwiązanie rozkładane. Przechodzimy dalej do salonu, tu najważniejsze miejsce to wypoczynek. Miała być wygodna sofa albo narożnik. Udało nam się zmieścić narożnik, całkiem spory, bo miało być to najważniejsze miejsce w domu przeznaczone na wypoczynek i relaks dla całej rodziny. I w salonie oczywiście telewizor, też dość duże rozwiązanie, 65 cali, i inwestorom również marzył się projektor. Zastosowaliśmy rozwiązanie ekranu wysuwanego z sufitu. Wiadomo, kino domowe też miało się znaleźć, więc tutaj 5+1 rozwiązanie, wszystko nam fajnie się zmieściło. Jeżeli chodzi o kolorystykę, to wnętrze utrzymane w nowoczesnym stylu, w kolorach bieli, szarości, czerni. Inwestorzy lubią kontrasty i zaznaczenie geometrii, co możecie zauważyć, że w naszym projekcie również ta geometria jest fajnie zaznaczona. Oświetlenie, które chcieli, żebyśmy zastosowali, miało być proste, subtelne, bez żadnych kryształów, bez dekoracyjnych żyrandoli i podświetlenia LED również miały się pojawić. Ważnym elementem są również rośliny, które nadają życia całości. Pamiętaj, kupując dom czy mieszkanie, koniecznie jeszcze przed wydaniem jakiejkolwiek złotówki zaplanuj to. Zaplanuj to, jak ma wyglądać Twoje wymarzone wnętrze, a wtedy na pewno będziesz zadowolony. A dla cierpliwych mamy bonus. Wersję, którą wybrali właściciele tego domu, już znacie. Ale zobaczcie, jaka była alternatywa. A co, my się już, Monika, żegnamy. Do zobaczenia w następnym programie. Do zobaczenia.
Kochani, link do kolejnej części naszego programu powinien znajdować się już w lewym dolnym rogu ekranu. Powinniście go znaleźć również w opisie filmu. A tymczasem czekamy na Wasze łapki w górę, które pozwolą nam zrealizować kolejny program. Czekamy na Wasze komentarze, opinie i sugestie o tym, co chcielibyście zobaczyć w kolejnych programach. Wysyłajcie wymiary swoich wnętrz i opisujcie problemy, z którymi na co dzień się borykacie. Kto wie, być może w kolejnym programie to właśnie Wasze wnętrze zaprojektujemy.